Dzień dobry wszystkim, 6:15, opuszczam miejsce noclegowania, Studzionki i teraz udaję się na schronisko na Przechybie. 30 km, trasa powinna być w miarę sympatyczna i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No i udało się dotrzeć na Lubań. Jestem na wieży widokowej. Zaraz pokażę, co widać tutaj dookoła, a widać bardzo dużo i mamy ładną pogodę, więc nie przedłużam. Tu patrzymy na północ. Pasmo łososińskie, rożnowskie i ciężkowickie. Tutaj mamy stronę wschodnią, Pogórze Strzyżowskie, Dynowskie, Jaworzyny Krynickiej. No i już tam dalej z prawej strony widać słowackie góry. Tutaj mamy piękne Tatry wraz z Czorsztynem. No i tam w oddali Babią Górę, Beskid Żywiecki. Ja tymczasem zaraz zejdę na dół i będę kontynuował marsz do bazy turystycznej na Lubaniu. A tutaj ptak, którego nazwy nie znam, ale postaram się odnaleźć. Patrzy na mnie, ja na niego. Zobaczymy, co się stanie, jak podejdę bliżej. Może przybijemy piątkę. Się nie boi. Co tam, panie ptaszku? Nie wiem, ty jesteś głuszcem, czy czym ty jesteś? Ładny jesteś, ptaszek. Udało mi się dojść do Krościenka. Właśnie jem bardzo pyszne lody od bardzo uśmiechniętej pani. Za chwilę będę się zbierał do schroniska na Przechybie, ale wcześniej chyba tak z pół godziny tu posiedzę i się zdekompresuję. Do ośrodka Trzy Korony w Krościenku wyjechaliśmy w 1995 roku jako pierwsza klasa liceum. Był to nasz pierwszy wyjazd i było to miejsce, gdzie z górnego balkonu jeden z kolegów chciał rzucać się po utraconej miłości, a było to też miejsce, gdzie poznaliśmy bardzo sympatyczne koleżanki Katarzyny z Krakowa. Ja i mój kolega Andrzej Lalaska. To były czasy. Chwilę potem, jak opuści się Krościenko, leżące nad Dunajcem, i zaczyna wspinać się po stromych zboczach w kierunku schroniska, na Przechybie mija właśnie 200 km mojej podróży, czyli 300 do przodu jeszcze, 200 za mną. Jutro prawdopodobnie będziemy prawie przy połowie trasy,
Więc w ciągu najbliższych 2 dni przepołowimy całe 500 km. Do zobaczenia w schronisku. Po bardzo mozolnej wspinaczce do schroniska na przechybie właśnie do niego wchodzę, zamelduję się i zaraz wracam. No, udało mi się zjeść. Jestem już zalogowany w pokoju. Teraz trzeba jak zwykle uprać wszystko, co się da, żeby wyschło na rano. A dzisiaj zrobiliśmy 32,8 km. Tak się wydawało z początku, że będzie mniej, a było więcej. Jutro też będzie ciężki dzień, bo żeby kolejnego po jutrzejszym mieć trochę luźniej, jutro trzeba dmuchnąć 39. Jest szansa się wycofać i zrobić 32 mniej więcej, no ale następnego dnia znowu będzie trzeba dojść tym kawałek. Podejmę decyzję, jak dojdę do schroniska na Hali Łaboskiej, gdzie można zostać na noc lub pójść dalej. Ciągle, nieustannie dziękuję wszystkim, którzy wspierają dzieła sióstr Nazaretanek. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają mnie w mojej drodze dobrym słowem, modlitwą i wszystkimi innymi rzeczami, które mnie spotykają. Raz jeszcze chciałbym też podziękować i siostrom, i wszystkim w Krakowie, którzy byli uprzejmi pomóc mi w sytuacji krytycznej i powiedzieć mi, gdzie powinienem iść i co zrobić, żeby moje nogi wróciły do sprawności. No i się okazuje, że wróciły. Chodzą bardzo ładnie. Oczywiście czuję jeszcze te miejsca, gdzie były bąbelki, ale to już jest nic w porównaniu z tym, co było wcześniej. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. Przypominam o ciągłej zbiórce na Domy Pomocy Nazaretanek i na Dom Matki i Dziecka w Rabce. I trzymajcie się do jutra.